Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Muzeum Rzemiosła w Krośnie w kolejnym odcinku Mistrzowie Rzemiosła. Dziś Państwu chciałbym opowiedzieć o zawodzie kowala. Kowalstwo jest jednym z dwóch najstarszych, co niektórzy tak twierdzą, zawodów na świecie. Pierwsze zabytki archeologiczne, które zostały znalezione w Egipcie, datowane są na 3000 lat przed naszą erą. Na ziemiach polskich jest to 700 lat przed naszą erą, kiedy po raz pierwszy zaczęto obrabiać metal, żelazo. Jednym z najstarszych zawodów świata, albowiem Hefajstos, bóg ognia, który miał swoją kuźnię w górze Etna, wykuwał przecież dla bogów, chociażby dla Posejdona trójząb, czy dla boga Zeusa pioruny. Znajdujemy się w takiej zaaranżowanej mini kuźni. Wszystkie eksponaty, które tutaj się znajdują, pochodzą od pana Bochenka, którego rodzina była z tradycjami kowalskimi. Do jednych z najciekawszych eksponatów tutaj się znajdujących należy miech poziomy, w który każda kuźnia była wyposażona. Proszę zwrócić uwagę na budowę tego miecha. Zbudowany jest z drewna i z licowanej skóry. No i świetne zakończenie w postaci głowy niedźwiedzia. Na końcu znajduje się dysza, przez którą wylatywało powietrze, aby podsycać ogień na kuźni. Każda kuźnia była wyposażona też w palenisko, które znajduje się tutaj w rogu. U naszej zaaranżowanej kuźni znajduje się palenisko, które było niestety nieodzowne do wykonywania prac kowalskich. Na środku znajduje się zagłębienie, w którym umieszczano węgiel drzewny, dlatego że węgiel drzewny potrafił osiągnąć wysokie temperatury od 1200 do 1300 stopni Celsjusza, które umożliwiały nagrzanie metalu do odpowiedniej temperatury tak, aby stał się dla kowala plastycznym. Błędem jest, jeśli oceniamy, że kuźnia była taka właśnie jasna, tak fajnie pomalowana, jak tutaj nasza ekspozycja, to jest błędne. Kowal pracował zawsze w półmroku. Ściany okopcone dymem, zapach węgla i półmrok. A dlaczego półmrok? Dlatego, że nie było urządzeń, które mogłyby stwierdzić, że metal jest już tak dobrze nagrzany i nadaje się do obróbki. Dlatego kowal musiał wzrokowo określić temperaturę rozgrzania metalu z żelaza, żeby można było kuć. Zresztą potem Państwu jeszcze opowiem coś o hartowaniu metalu i tutaj właśnie to wzrokowe określenie temperatury było bardzo, bardzo ważne. W każdej kuźni nieodzownym narzędziem, a właściwie elementem było kowadło. Bez tego praca kowala oczywiście nie mogłaby się odbywać. Kowadła były różnej wielkości różnej wielkości i różnych ciężarów. To akurat kowadło ma około 40 kg. I proszę zwrócić uwagę, jak pięknie to kowadło jest wypracowane przez uderzenia młota. Aby potwierdzić, że kowadła były różnych rozmiarów, proszę zwrócić uwagę tutaj na to mniejsze kowadło, które służyło do odkuwania czy wykuwania jakichś mniejszych elementów.
Aby móc wykonywać swoją pracę, Kowal potrzebował narzędzi. Niejednokrotnie wykonywał je sam. Tutaj na tym stole, a inaczej zwanym, tak zwanym falbanku, znajdują się właśnie narzędzia, różnego rodzaju młotki, młoty, klepadła, babki kleparskie, stemple kowalskie i madło, które było niezbędne w kuźni. Chciałbym Państwu tu zaprezentować jedną właśnie z takich babek, które wkładało się w kowadło, w ten kwadratowy otwór. I kowal z rozżarzoną oczywiście kawałkiem żelaza formułował sobie, tutaj Państwo widzicie taki trochę półkolisty fragment tej babki. Służyło to prawdopodobnie do wykuwania podkowy, do kształtowania podkowy. Kolejnym takim przykładem babki kowalskiej jest babka o kształcie takim też półkolistym, która służyła do odkuwania prętów bądź też osi służących do bryczek wozów. Kowal najbardziej był znany z podków, kucia podków i podkuwania koni. Tutaj mamy, chciałbym Państwu zaprezentować właśnie szereg różnego rodzaju podków końskich, które, jak Państwo widzicie, różnią się nie tylko szerokością, grubością i kształtem. Jednym z egzaminów dla kowala było właśnie umiejętność wykonania takiej podkowy. Jak już wspominałem, że kowal kojarzy się z podkowami, z końmi, z podkuwaniem koni, chciałbym Państwu tutaj zaprezentować parę eksponatów właśnie odnoszących się do podkuwania koni. Tutaj proszę zwrócić uwagę, jest podstawka, też wykonana przez kowala samodzielnie, służąca do tego, aby w tym miejscu właśnie, aby oprzeć kopyto końskie, wybić gwoździe, potem kowal takim nożem obcinał kopyto końskie wokoło, wyrównywał i wygładzał tarnikami o takim kształcie. Te tarniki służą do właśnie wyrównywania kopyta przed podkuciem. I jeszcze jeden eksponat służący do obcinania, też do czyszczenia końskiego kopyta od spodu. Zapewniam Państwa, że takie podkuwanie konia nie bolało. I to było coś takiego, jakbyśmy sobie na przykład obcinali paznokcie. Kowal był bardzo ważną osobistością. Każda wieś praktycznie miała swojego kowala, który wykonywał różne prace dla ludności wiejskiej. Między innymi wykonywał pługi, lemiesze, osie, bryczek, narzędzia codziennego użytku, które były używane podczas prac polowych, czyli motyki, siekiery, obręcze. To do kowala należało właśnie wykonywanie obręczy dla bednarza i okucie beczek. Chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na te tak niepozorne jarzma, na które właściwie nikt mógłby nie zwrócić uwagi, a jednak są przefantastycznie dekorowane. Takie dekoracje wykonywał kowal samodzielnie. Do tego służyły mu różnego rodzaju klepaki, stemple. Dzięki temu właśnie tym wszystkim narzędziom mógł
tak fajnie dekorować różnego rodzaju produkty kowalskie. Chciałbym zwrócić jeszcze u Państwa uwagę na zawiasy wykonane oczywiście przez Kowala. Piękne, fantastycznie dekoracje i dekoracje zakończeniowe takich zawiasów. Kowalstwo było bardzo ważnym i istotnym rzemiosłem o wielkim znaczeniu. Przyczyniło się do wzrostu produkcji, a jednocześnie w wiekach średnich odgrywało bardzo ważną rolę, albowiem kowal nie tylko wykonywał, jak Państwu tutaj opowiadałem, narzędzia codziennego użytku, które służyły do uprawy, ale odegrało ważną rolę też w historii wojskowości, albowiem kowal, ten pierwszy kowal, ten średniowieczny, wykonywał na samym początku nie tylko narzędzia, ale również też i broń zaczepną i ochronną. Kowal wykonywał również kolczugi i płaty zbrojnikowe, a niejednokrotnie i całe zbroje. Chciałbym tutaj Państwu pokazać właśnie taką plecionkę kolczą, kawałek plecionki kolczej, która jest zrobiona z płaskich kółeczek i nitowana na jeden nit. Jest to tak zwany sprot 6 w 1. Tu natomiast oddzielne właśnie kółeczka, które potem łączono w całość. W tym właśnie miejscu chciałbym wrócić do tematu, dlaczego w Kuźni był ten taki półmrok. Właśnie był potrzebny do tego, aby kowal swobodnie mógł w takim półmroku ocenić temperaturę żelaza. Mówiłem Państwu, że to było bardzo istotne i bardzo ważne. Szczególnie przy wykuwaniu, odkuwaniu głowni mieczowych podczas hartowania odgrywało bardzo ważną rolę. Miecz niby o tak prostej konstrukcji, wydaje się tak prostej konstrukcji, był bardzo ważny dla rycerza. Jego giętkość, jego twardość była bardzo ważna. To właśnie ocalał rycerzowi niejednokrotnie życie. Wykonanie z pozoru prostego miecza było jednak mistrzostwem. Kowal tu musiał się już wykazać bardzo wielkimi umiejętnościami i znajomością obróbki żelaza. Miecz był wykuwany niejednokrotnie z tak zwanego dziweru, więc w rdzeniu tego miecza był miękki, zaś zewnętrzne warstwy o odpowiedniej twardości, bądź wykonywano też ze stali damasceńskiej. I tutaj ten miecz po wykonaniu musiał być zahartowany. I w tym miejscu kowal musiał odpowiednio go nagrzać, aby i odpowiednio w odpowiednim tempie zanurzyć go w wodzie, ostudzić bądź wystudzić. Od tego zależało właśnie twardość, giętkość miecza. Dopiero w późniejszym okresie z kowalstwa wyłania się kilka nowych zawodów. Miecznik, kolczużnik, ślusarz. Rzemiosło kowalskie w dalszym ciągu przeżywa swój rozkwit i znaczenie w przemyśle, dopóki do XVII wieku, póki nie pojawiają się pierwsze fabryki, stalownie, które wykonują na masową skalę narzędzia rolnicze i przemysłowe. Tutaj zawód kowala już od XVII wieku i jego znaczenie zaczyna powoli spadać. Dziś rzemiosło kowalskie jest zawodem ginącym, którego właściwie już nie ma. Jak już wspominałem Państwu, z kowalstwa wyłoniły się różnego rodzaju zawody, między innymi ślusarstwo.
ale o tym na następnym spotkaniu.